Skorzystam jeszcze z toalety. Proszę, proszę. Kto tu jest do cholery? Monika, błagam cię, nie rób znowu scen. Ty znowu tu jakoś przyprowadziłeś? Spokój się, to moja praca. Ale ja mam tego dość! Wyłaź stąd, Zdziro, słyszysz? Zwariowałaś? Dziś w odcinku. Żona jest chorobliwie zazdrosna o swojego męża Arka. To jest nie do zniesienia. Nie, mój drogi, nie do zniesienia jest to, że ty cały czas obracasz te wszystkie baby! Ja je masuję. Tak? I dlatego tu biegają na golasa? Marysia ma problemy z nauką. Proszę mi tylko powiedzieć, co się dzieje. Miałam nadzieję, że pani mi powie, co się dzieje. Marysia bardzo opuściła się w nauce, jest niekoleżeńska. Trudno mi wytłumaczyć takie zachowanie, szczególnie, że to nie jest przypadek. Cezary decyduje się na poważny krok. Cezary, to Wyjdziesz jest... na mnie? Czarek. Po prostu powiedz tak. Marysia, możesz się pospieszyć? Nie, nie mogę. Ale ja się zaraz spóźnię. Ale czy ja się zatrzymuję? Ale ja chcę wyjść z tobą. Ale mamo, ja mam dzisiaj na drugą lekcję. Ja nie będę czekać w szkole jak ta głupia. Marysia, przeginasz. Ja przeginam? Ciekawe, co można powiedzieć o tobie. Słuchaj, musisz zrozumieć, że ja też mam prawo do normalnego życia. Ale normalne życie to ty miałaś z tatą. Nie, to nie było normalne życie. Tak? To dlatego teraz szlejesz się z innymi? Ja się z nikim nie szlajam. Ja po prostu mogę od czasu do czasu spotkać się z kimś, nawet z mężczyzną. Nie masz prawa, masz męża. Tak? To gdzie on jest? Nie wiem. Ale on wróci, ty możesz na niego czekać. Marysia, nie tym tonem. Zachowuj się porządnie, to będę dla ciebie miła. Zaczynałam opadać z sił. Wiedziałam, że nie mogę stracić Marysi. I wiedziałam też, że Marysia zaczyna osiągać swój cel. Chciała mnie zmusić do wyboru. Ona albo Czarek. Kłótnia z Marysią sprawiła, że Angelika była spóźniona i niemal biegła do pracy. Tymczasem przed wejściem czekał na nią Cezary. Co ty tu robisz? Nie odpowiadałaś na telefony. Przyjechałem zobaczyć, co się stało. Nie odpowiadałam, bo musiałam sobie to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Ale co? Nas. Ale co znowu? Przecież jest dobrze między nami. Nie jest. Ja już nie mam siły. Marysia. Ale porozmawiajmy, no. Posłuchaj, Później, proszę cię. Ja już jestem spóźniona. Nie chcę mieć jeszcze kłopotów w pracy. to kiedy? Później. Odezwę się. Porozmawiamy w stosowniejszym miejscu. Cześć. Cześć. Nie chciałam stracić żadnego z nich. No ale przyszedł czas decyzji. Unikałam jeszcze stanowczych deklaracji wobec Czarka, ale wiedziałam, że muszę się z tym zmierzyć. Cześć. Cześć. No i gdzie tu trzeba nacisnąć? Tutaj. Nie, chyba nie to. Pan co, to może tutaj. To nie wie pani, jak się go otwiera? Pan co, ja się zajmowałam masażem, a nie rozkładaniem stołu. A pani pokaże. A co, to nie idzie w parze? No, stół stał cały czas rozłożony w gabinecie, więc ja sama go nie musiałam rozkładać. I pięknie. No i tak się go otwiera. Dobrze, a dlaczego pani chce się go pozbyć? Ja już go nie potrzebuję i po prostu chcę go sprzedać. Sprzedać to chyba w internecie. U nas raczej zostawić. No wiem, ale
Wie pan, mi zależy na czasie, bo ja już dałam zadatek na nowy stół i po prostu muszę zapłacić ratę. A ile pani za niego chce? 1200. 1200, zaraz. No proszę zobaczyć. Nowy kosztuje 1300 zł. No tak, ale wie pan, ten stół jest prawie nowy. Prawie, no to właśnie robi różnicę. Mimo że jest prawie nowy, to nikt nam tyle za niego nie da. Ale to co znaczy, że ja mam go oddać za bezcen? Nie, możemy pani dać pod zastaw 550 zł. Pan chyba żartuje. Proszę nas zrozumieć, no. Znajdzie sobie pani jakiegoś dobrego klienta i sprzeda go później za dobrą cenę. No klienci czasem tak robią. Tak. A na razie będzie pani miała szybkie pieniądze na ratę. No może jest tu jakieś wyjście To faktycznie. jest bardzo dobre wyjście. Zaproponowałem rozwiązanie i miałem nadzieję, że nie wrócisz po ten stół. Wyglądało na to, że chciała się go pozbyć. A ja nawet nie chciałem wnikać dlaczego. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że masażystka nie potrafi nawet rozłożyć stołu do masażu. Coś mi tu nie grało. O, dzień dobry. Dawno dzień- pana u nas nie było. Dzień dobry, pani Angeliko. Co u żony? A, właśnie u żony. Wie pani co? Tu jakiś czas spokój po tej aferze z tą instalacją elektryczną. Ale teraz znowu zaczęła. No właśnie, co to jest? Kolumna, ale jest jeszcze jedna i ten wzmacniacze, i gramofon, i płyty, cały sprzęt hi-fi. A, no i pewnie żona jest zła, że pan sobie to kupił. Ja sobie kupiłem. Żona, ona to wymyśliła. No to co, no to źle? Źle, bo drogo. Dlaczego tak drogo? Po co to takie drogie? Ja do państwu do portfela zaglądać nie będę. No tak, ale wie pani, to było kosztowne. A nas czeka wymiana rur. A i tak żeśmy dali masę pieniędzy na tę instalację. To wie pani, musimy to zastawić, no. No i co, jej żona pewnie nie jest zadowolona, co? Proszę pani, ona się zrobiła melomanką. Zawsze słuchaliśmy hawajskiej muzyczki, było dobrze. Nie, ona teraz chce opery włoskiej, bo ona ma włoskie wnętrze. A, no widzi pan, ludzie się zmieniają. Zmieniają. Ja tam nie lubię zmian. No, a nawet na lepsze. No lepsze, teraz to jest najgorsze. A, dzień dobry panu. Dzień dobry, panie Mariuszu. A jaka fantastyczna kolumna, to pańska? Fantastyczna. Mam całą resztę w samochodzie. Pan jak już jest, to pomoże. Przyniesiemy to. Proszę. Oczywiście. Proszę. O, kawka? Kawka, tak. Pij. A, do siebie. Niby to żona pana Wacka, Jowita, trzymała wszystko żelazną ręką, ale w przypadku ich mieszkania to on zachowywał zdrowy rozsądek. Hej, Hej. przeszło ci już? A tobie? No pewnie. Ale pogadamy później, co? Bo teraz muszę się przygotować, mam pacjentkę za chwilę. Zjesz coś? Później. Gdzie jest mój stół? A co? Nie będzie gdzie się zabawiać? Monika, ja nie żartuję, mówię poważnie. Gdzie go schowałaś? Za pół godziny przychodzi pierwsza pacjentka. No to ją lepiej odwołaj, bo stół jest w lombardzie. Co? Wyniosłam go. Czyś ty oszalała? Przecież to moja praca. Z czego będziemy teraz żyli? A pan masażysta pewnie dalej na tym swoim stole chciałby obracać pacjentki, tak? Monika, mamy to już przerobione. Ja nie będę do końca życia płacił za jeden błąd, który popełniłem. Popełniłeś raz, popełnisz i drugi. To jest nie do zniesienia. Nie, mój drogi, nie do zniesienia jest to, że ty cały czas obracasz te wszystkie baby. Ja je masuję. Tak? I dlatego tu biegają na golasa? A ja mam to akceptować we własnym mieszkaniu? A jak ja mam je masować? W kurtkach? W kufajkach? Przeszkadzało ci, jak jeździłem do pacjentów. Teraz, kiedy pacjentki tu przyjeżdżają, też ci to przeszkadza. Tak, i każdej żonie by to przeszkadzało. Jesteś nienormalna. Uważaj, co mówisz. O wszystko, cokolwiek bym zrobił, byłabyś zazdrosna. Jakbym naprawiał samochody, to byłabyś zazdrosna, że grzebie w rurach wydechowych. Halo?
Angelika, to ja. Dzień dobry. Dobrze, że pan dzwoni. Umówmy się. Jak najszybciej. Nie, jeszcze tego nie wyceniłam. Zrobię to jak najszybciej. Angelika, to ważne, przecież Czarek, teraz nie mogę. wyrwij się na kwadrans. No nie mogę, w pracy jestem. Nie będzie z tym kłopotu. Coś ważnego? Po prostu to nie jest standardowy wymiar. Zobaczymy się jutro na rumbie. Będziesz? Tak, będę. Tylko proszę cię, daj mi ten jeden dzień na przemyślenia. To dziękuję bardzo za telefon i do widzenia. Czarek wyczuwał kryzys i próbował go zażegnać, ale robił to w zły sposób. Czułam, że mu na mnie zależało, ale znał moją sytuację i powinien dać mi więcej przestrzeni. Tymczasem do Arka przyszła zapowiadana przez niego pacjentka. Ale Arek dzisiaj nie przyjmuje. Ale ja byłam na dziś umówiona. Ale Arek kończy z wizytami domowymi. Czy coś się stało? Niedługo zacznie pracę w klinice rehabilitacyjnej, także proszę się kontaktować. Co ty wyprawiasz? Następna. I ciekawe, że wszystkie są ładne. Selekcję jakąś robisz? Brzydkich nie wybierasz? Monika, błagam cię, to nie jest normalne. Koniec z bzykaniem klientek. Słyszysz? Który to lombard? Ja muszę odzyskać swój stół. Nie powiem ci. Arek, skończyło się i pójdziesz pracować do kliniki, tak jak ci proponowali. Angelika, tak jak zapowiedziała Cezaremu, chciała w spokoju jeszcze raz przemyśleć swoją sytuację. Jednak w domu nie zastała atmosfery sprzyjającej skupieniu. Marysia, ścisz tego, własnych myśli nie słyszę. A co, wolałabyś jakąś rumbę? Ej, jesteś niesprawiedliwa. Mówię jak jest. Dość! A i tak w ogóle to pani wzywacie do szkoły na jutro. Co się stało? Sama przeczytaj. Marysia, 4 jedynki i 3 dwójki i nieobecności? Maryśka, co ty wyprawiasz? Ej! To mnie już dobiło. Marysia zawsze miała doskonałe oceny, nawet kiedy Jacek siedział. A teraz tak obniżyła loty. Czułam, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Następnego dnia masażysta postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Chciał znaleźć umowę zastawu i spróbować odzyskać stół. Wezwana przez wychowawczynię Marysi Angelika pojawiła się z samego rana w szkole. Spieszyła się, nie chcąc spóźnić się do pracy. Dzień dobry. Przepraszam. A, dzień dobry, to pani. Dzień dobry. Chciała się pani ze mną spotkać w sprawie mojej córki. Tak, ale ja zaraz zaczynam lekcję, teraz nie mam czasu. Tak, ale ja po południu pracuję i też nie będę mogła. Proszę mi tylko powiedzieć, co się dzieje. Miałam nadzieję, że pani mi powie, co się dzieje. Marysia bardzo opuściła się w nauce, jest niekoleżeńska. Trudno mi wytłumaczyć takie zachowanie, szczególnie, że to nie jest przypadek. No tak, no wiem o tych gorszych ocenach, ale na tej karteczce nie było nic o niewłaściwym zachowaniu. Ona ma wiedzę, tylko ostentacyjnie odmawia odpowiedzi.
Wygląda na to, jakby chciała kogoś ukarać. Myśli pani, że to może chodzić o mnie? No, trudno mi powiedzieć, wie pani, nie jestem fachowcem. Może należałoby się zwrócić właśnie do niego o pomoc. No ale przecież jest w szkole psycholog. Szkolny pedagog rozmawiał z Marysią, ale ona uporczywie milczała. Może lepszy byłby ktoś z zewnątrz. Przepraszam, ale naprawdę muszę już iść. To nie czas ani miejsce na tą rozmowę. Jasne, rozumiem. To wszystko musiało dać takie efekty. Zamieszanie z Jackiem, Czarek. Czułam, że same sobie z tym nie poradzimy. Dzień pracy od samego początku obfitował w nerwowe sytuacje. W Lombardzie pojawił się Arek z umową zastawu na stół do masażu. Chciałbym wykupić swój stół, Dobrze. Tylko, że umowa nie jest na pana. ale stół jest mój. No tak, ale stół może odebrać osoba, która dokonała zastawu. Wie pan, że to, co pan robi, to jest paserstwo? A zgłaszał pan kradzież? No nie. No to w takim razie to nie jest paserstwo. Umowa jest legalna. Dobrze, to ja zacznę jeszcze raz. Chcę wykupić stół, który zastawiła u was moja żona. To niech pan przyjdzie z żoną, wtedy nie będzie żadnego problemu. No przecież my nie możemy się mieszać w wasze sprawy małżeńskie. Ale to jest moja własność, ja mam w domu na to fakturę. Przykro nam. Dobra. Zobaczymy. Ja byłem już znudzony tłumaczeniem na okrągło, że jak umowa jest na kogoś innego, to nie można odebrać zastawu. Ale co zrobić? Taka robota. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówiłam, żebyście od niego nic nie brali. No ale komu pani mówiła? Nic nie pamiętamy. No tej drugiej nowej mówiłam. A no to nam nie przekazała. No to szkoda, bo może byście go powstrzymali. Ale kochanie, przecież mówiłem ci, że brakuje nam pieniędzy. Ciągle ta sama gadka. Zarób więcej, a nie zostawiasz nasz sprzęt. No ale sprzęt chyba może poczekać, a rury są pilniejsze, prawda? To Pani mówiłem. Obaj mądrzy. No, co dwie głowy to nie jedna. Jasne. Jemu już tłumaczyłam, to teraz panu powiem. Remont idzie do przodu, tak? No i niedługo będą kładzione podłogi. A, no i pięknie. No pięknie, tylko że pod tymi podłogami trzeba schować kable od głośników, żeby się nie walały wszędzie. A, tak, to logiczne. To jest dobry No pomysł. tak, ale chyba Tak kable mówiłem same przecież. wystarczą, A prawda? nie przerywaj mi. Przecież sam mówiłeś, że do takiej próby są potrzebne głośniki, prawda? ale Jest przecież- potrzebny sprzęt cały. No ale przecież mówiłem, no. W sumie tak, racja. Tam musi być oklaskali. Wie pan co? To może my pożyczymy od państwa tylko ten sprzęt, a później się odda Sam i- się wypożycz, wykupujemy. Dobrze, panie Wacku, ja przyniosę ten sprzęt. No, to... Taki dom bez muzyki operowej jest jak bez duszy. No tak. Trudno było odmówić pewnej racji wywodowi pani Jowity, ale chyba można było to zrobić jakoś taniej. No, ja bym nie wydała grubej forsy na sprzęt grający. Zdesperowany masażysta nie zamierzał się poddać. Wrócił do domu po fakturę i zaraz pobiegł z powrotem do Lombardu. Tymczasem do domu wróciła jego żona Monika z dobrymi wieściami. Kochanie, już jestem. Słuchaj, rozmawiałam z tym znajomym i on ma dla ciebie to miejsce w klinice. Słyszysz? Arek. Arek. A to drań. Mam fakturę. Ale ja tłumaczyłem panu. Ale niech pan spojrzy. No faktura jest rzeczywiście na pana. Ale tak jak powiedziałem, zastaw może odebrać osoba, która go zastawiła. Ale przecież widzi pan, że stół jest mój. No nie możecie mi go tak po prostu nie wydać. Ja mam wszystko, mam fakturę, umowę, pieniądze, co jeszcze? Tylko osoba jest niewłaściwa. Przykro mi, takie jest prawo. Musi przyjść żona. Niech pan zrozumie, że żona robi mi koło pióra. No, oszalała z zazdrości, a ja nie mam na czym pracować. No co, jedyne wyjście w takiej sytuacji to zgłosić na policję kradzież. No tak, tylko policja wtedy zatrzyma stół jako dowód w sprawie. No, a ja przecież nie doniosę na żonę. No jak?
Załatwię to, tylko mi pomóżcie. No jak pan to załatwi? No z żoną załatwię, ogarnę, tylko no, błagam, ja muszę ogarnąć jakoś kredyt, ja nie mam za co żyć. No wie pan, no, Zrobię wam masaż, co? Za darmo. Nie, no fajnie, to zwłaszcza, że mnie dzisiaj coś nawet w karku łupie, ale no nie możemy. No ale to ja pomogę wam, wy pomożecie mi. Słuchajcie, błagam was. Ale niech się pan nie wygłupia. naprawdę. Dobrze, wydamy panu ten stół, ale w drodze absolutnego wyjątku, dobrze? Dziękuję. Nawet nie wie pan, jak to dla mnie ważne jest. Dobrze, ale niech pan to załatwi z żoną. Dobrze. Facet był przystojny. Żona rzeczywiście mogła być o niego zazdrosna. No ale zdziwiło mnie, że Mariusz się zgodził. Nie protestowałam, no bo w sumie fajnie wyszło. Bolała mnie szyja i plecy i zamierzałam skorzystać z tego masażu. Czekajcie, a wy dokąd idziecie? Do mnie, nie ma mamy. Ja będę miała w domu dymy. To chodź z nami. Nie mogę, mam karate. Zdążysz wrócić, chodź. No dobra. Ale to boli, Matko Święta! No niestety musi trochę boleć, jest pani cała pospinana. No ostatnio słabo spałam. No, stres. Ale może to być niewygodny materac. Au, jak ta żona mogła być od pana w ogóle zazdrosna? Przecież pan męczy. To w ogóle nie jest przyjemne. To ma być przede wszystkim skuteczne. Wszystko w porządku? Tak. To jest masaż leczniczy, nie relaksacyjny. Ja już nie chcę. Pani jest cała pospinana i zestresowana, ale zaraz to rozmasuję. No, tak. No, spięte mięśnie muszą boleć. No, jest normalne. Mariusz? Tak. Bo to jednak jest trochę krępujące. A, tak, to ja... No tak. No, przepraszam. Tak. Dobrze. Au, No, zagapiłem się jakoś głupio. No, ale po prostu... Angelika... Czy pan w ogóle wie, kto to taki? Proszę pana, doskonale wiem, kim był Mirosław Hermaszewski. No właśnie, pierwszy polski kosmonauta. Tak, tylko że z tego zdjęcia no niekoniecznie wynika, że to jest akurat on. Ale autograf jest jego, własnoręczny. On mi się podpisał. To było w szkole. Przywieźli wtedy ten skafander, była prelekcja. To było dla nas wielkie święto. Ja byłem za mały, żeby pamiętać ten lot, ale ojciec mi opowiadał. Pierwszy Polak w kosmosie. To było wydarzenie. Zbierałem wtedy wszystkie wycinki z gazet. Jako dzieciak miałem wtedy 10 lat. Każdy z nas chciał być wtedy taki jak on. Tak, to było piękne wydarzenie. Ale niestety nie mam dla pana dobrych wiadomości. Nie jest zbyt wiele warte. Taki rarytas. Mogę dać panu za to 20 zł. Może 30, ale wtedy raczej nie zarobię. No ale taka postać i podpis własnoręczny. Tak, dedykacja. No, może mieć dla pana wartość sentymentalną, ale już niekoniecznie dla kogoś, kto chce to kupić. To może pan to weźmie dla siebie. Nie, dziękuję bardzo. Ale może jednak, no warto mieć coś takiego. Proszę pana, ja cały czas staram się być dla pana. Z jednej strony jej wejście uratowało mnie przed tym namolnym facetem, ale z drugiej strony babka wpadła jak walkiria. Wiedziałem, że przyjdzie mi zapłacić rachunek za dobre serce. Niech pan nie udaje. Ja o męża mojego pytam. Na pewno tutaj przyszedł po ten stół, bo wykradł mi z domu i umowę, i fakturę. Bardzo dobrze, że pani przyszła. Ja myślę, że można się dogadać, nie trzeba się wcale awanturować. Proszę pana, ale ja się nie awanturuję. Ja na razie się pytam spokojnie, gdzie jest stół, który zostawiłam? Cały czas jest tutaj, ale zdaje się, że ten stół nie należy do pani. Ale proszę pana, my nie mamy rozdzielności majątkowej. No to jak? Był tutaj czy... Arek? Monika? Co ty tutaj robisz? Co tu się do cholery dzieje? No, zanosiło się na poważne kłopoty. Ta kobieta była prawdziwą furiatką. Zupełnie inne wrażenie sprawiała podczas pierwszej wizyty. Oczywiście. No oczywiście! Ale proszę tu nie wchodzić! Monika!
I nie pokazuj mi się więcej w domu! Ale przecież to był tylko masaż, chyba widzisz. Ale gówno mnie to obchodzi, ja chcę rozwodu! Ale chwileczkę, proszę pani, ja mogę wszystko wyjaśnić. Kto jesteś, alfą z tej panienki? Przepraszam. No i nie wydaliśmy facetowi jego stołu do masażu. Nie mogliśmy. Najpierw musieli się sami dogadać, bo inaczej ta afera uderzyłaby w Lombard. Pod koniec dnia Mariusz robił przegląd magazynu i natrafił na zapomniany przez Wacka i Jowitę kosz z ich płytami winylowymi. Patrz, zapomnieliśmy o tym koszu. A co to za kosz? Płyty, które pan Wacek zostawił ze sprzętem. I co, fajne? No, opera włoska. Pani Jowita szeroko idzie od muzyki hawajskiej po operę. Ja myślę, że to snobizm. Patrz. Rigoletto Verdiego, Traviata, Otello. A to nie wiem, nie moja bajka. Słuchaj, Mariusz, mam prośbę. Tak? Muszę wyjść. Tutaj teraz nic się nie dzieje, a mam spotkanie. Towarzyskie? Znaczy, no, nie chcę się tłumaczyć, ale to ważne. A, okej, jasne. Leć, pewnie. Dzięki. Czułem, że Angelikę coś dręczy. To było widać po niej. Chodziła nerwowa, zestresowana. Ja tylko miałem nadzieję, że ten facet, który się koło niej kręcił, nie wpędzał jej w jakieś kłopoty. Angelika zamierzała rozmówić się z Cezarym przed zajęciami rumby. Wiedziała, że to będzie trudne zadanie. Ja sobie to wszystko przemyślałam. Mnie to za wiele kosztuje. No, ale co, chodziło o Marysię? Tak. Ja nie mogę stracić córki. Ale nie martw się, coś wspólnie wymyślimy. Nie, to nic nie da. Powinniśmy się rozstać. Nie pozwolę ci tak odejść. To dużo dla mnie znaczysz. Czarek, ja bardzo cię lubię. Nie no, Ale no proszę cię, naprawdę, nic już więcej nie mów, okej? ja nie chciałam wybierać, ale to, co się dzieje z Marysią... Angelika, ja cię... Angelika, ja cię kocham. Cezary, nie mów tak. Ja wiem, ja szukałem bardziej romantycznej okazji, ale w tej sytuacji musiałem powiedzieć. Cezary, to Wyjdziesz jest... za mnie? Czarek. Po prostu powiedz tak. Nie. No pewnie, że nie. Nie, masz jeszcze męża, ale ja poczekam. Ja mam przede wszystkim córkę. Ale Marysia zrozumie i wszystko zaakceptuje. Potrzeba po prostu czasu. Ty nie wiesz wszystkiego. Ja teraz przede wszystkim muszę jej pomóc. To idźcie do psychologa, on wam powie, co robić. Ja też ci pomogę, no. Wszystko się ułoży, zobaczysz. Czarek zupełnie mnie zaskoczył. Chciałabym kiedyś powiedzieć tak, ale jeszcze było za wcześnie. Nie chciałam stracić Cezarego, bo naprawdę go lubiłam. Nawet coś więcej. Ale nie, to jeszcze nie był ten moment. Tymczasem po awanturze w Lombardzie Arek nie mógł dostać się do własnego mieszkania. Monika, co ty wyprawiasz? Otwórz drzwi. Wracaj sobie do tej swojej dziwki. To był profesjonalny masaż. No ja właśnie widziałam, jaki on był profesjonalny. Ty powinnaś się leczyć. Sam się lecz, zboczeńcu. Idź do jakiejś kliniki uzależnień i tam ci zrobią terapię. Ty wiesz, jak to się nazywa? Seksoholizm. Co tu się dzieje? Ciągle te awantury. Ileż można tego słuchać? No tłumacz się teraz sam. Ja wiem, przepraszam pana, mamy takie rodzinne nieporozumienie. Tak? Cały czas te rodzinne nieporozumienia. No ileż można? Ja wiem, tym bardziej pana przepraszam. Niespodziewane oświadczyny Cezarego mocno poruszyły Angelikę.
Najważniejsza dla niej była jednak Marysia. Zamierzała podjąć kolejną próbę poprawienia relacji z córką. Hej, Marysia. Ej, witam się z tobą, nie słyszysz? Dobry wieczór. Byłam w szkole. No i co, i teraz będzie jakaś awantura albo szlaban? Ani jedno, ani drugie. Porozmawiam z tobą. O czym, o lekcjach tańca? Zamknij ten tablet. Chodź. Widzisz chyba, że nie radzimy sobie z tą sytuacją. No, ale to chyba nie jest moja wina. Ja nie chcę szukać winnego. Obie sobie nie radzimy. No, to ty inaczej się zachowuj. Pomyślałam, że powinnyśmy razem pójść do psychologa. Co? Psycholog wysłucha nas, doradzi. Ale ja nie pójdę do żadnego psychologa, ja nie jestem psychiczna. Ale to nie tak, to nie choroba. Idziemy do psychologa, a nie do psychiatry. No, sama się lecz. Psycholog nie leczy. Pomoże nam zrozumieć. Ale ja już wszystko rozumiem. I ja nie pójdę do żadnego psychologa. Znów kulą w płot. Naprawdę nie wiedziałam, co mam robić. Pomyślałam, że może na początek sama pójdę do specjalisty. Byłam coraz bardziej zrezygnowana. Arek nie spał w domu. Kolejnego dnia pojawił się pod lombardem na długo przed jego otwarciem. Mimo wczorajszej awantury i nieprzejednanej postawy Moniki, nie rezygnował z odzyskania stołu do masażu. Matko, co się stało? O, dzień dobry. Żona mnie pogoniła i nie miałem gdzie spać. No ale co, nie ma hoteli? Czy aż tak krucho z kasą u pana? Nie no, czekałem na klatce, aż mnie wpuści, ale nie doczekałem się. Proszę, niech pan wejdzie. Dziękuję. Bo wie pani, ja nie mam gdzie się podziać. Nie wiedziałam, czy facet chciał we mnie wzbudzić poczucie winy, ale prawie mu się udało. Czułam, że jestem mu winna jakąś pomoc, bo ból pleców i barku minął jak ręką odjął. Nie wygląda pan najlepiej. Ja może zrobię kawy. Tak, dziękuję bardzo. Proszę pana, ja pana błagam, ja muszę odzyskać ten stół. No, ale widział pan, co się wczoraj tutaj działo? No tak, ale ja nie wiem, co będzie dalej, ale ja muszę się na czymś oprzeć. Niech pan mnie zrozumie. Ja też muszę dbać o interes Lombardu. A boję się, że pańska żona zrobi z tego aferę. No, był pan świadkiem, z nią nie da się gadać. No wiem i właśnie dlatego boję się wydać panu ten stół bez jej zgody. No, przepraszam. Dziękuję. No, żona ostra, nie ma co. No, w ostateczności ja oczywiście powiadomię policję, no, ale no, rozumiecie państwo, że no, chcę tego uniknąć. Bo kocham ją, no już. No to jak się kochacie, to tym bardziej musicie się dogadać. No, ja nie wiem, czy ona mnie kocha. Widziała pani, a to jest dopiero początek. Jakby nie kochała, to by nie zrobiła takiej afery, tylko byłaby obojętna. A może pani pojedzie ze mną, co? Dokąd? No, do niej. Negocjować, co wytłumaczyć. I obawiam się, że to nie jest najlepszy pomysł. Nie, naprawdę, proszę panią, jeżeli pani pojedzie ze mną, to i wyjaśni wszystko, jak było z tym masażem, będzie okej. Ale nie uwierzy. Ale mamy monitoring. No ale nie w socjalu. No ale może być widać z biura. No, przez to wewnętrzne okno tam trochę może być widać. Zgracie to, proszę was, to ją na pewno przekona. No świetnie, rzeczywiście mogło mnie być widać w kamerze. Zupełnie o tym zapomniałam.
Nie chciałam się pokazywać obcej osobie na nagraniach, no ale facet tak prosił, że zgodziłam się z nim pójść. Angelika szła do mieszkania Arka pełna obaw. Nie wiedziała, jak Monika zareaguje na jej wizytę. Po wczorajszej aferze mogła spodziewać się wszystkiego. Jeszcze raz pani dziękuję, że pani ze mną idzie. Może razem coś skóramy. Oby. O ile Monika w ogóle otworzy drzwi. Dziękuję bardzo, że pan przyszedł. Drobiazg, od tego jestem. Zaraz, chwilę. Słucham? Kim pan jest? To nie pańska sprawa, co to za zaczepki? Nie moja? Zaraz zobaczymy, czy ja. Zanim się zdążyłam zorientować, co się dzieje i zareagować, facet już leżał. Byłam w niezłym szoku. Babka robiła afery, a wyglądało na to, że sama przyprawiała swojemu mężowi rogi. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś się stało? A, szkoda gadać, to mieszkanie to jest studnia bez dna. Z kranu leci cały czas brudna woda. Może tylko chwilowo, może jakaś awaria na mieście. Hydraulik też tak mówił, ale to nie to. Nie mamy stale przerdzewiałe rury. I tej wody ani się nie da pić, ani się w niej umyć nie można. Musimy wymieniać. A pieniędzy nie ma. Czyli co, zostawiacie sprzęt? No nie ma wyjścia. Ale tym razem już bez kabli. A co, zrobiliście próbę? A mówię panu, dźwięk pierwsza klasa. Taka akustyka jak w filharmonii normalnie, La Scala. To będzie pierwszy apartament w mieście. Pięknie. Ale zaraz, jak wam się udało? Przecież zapomnieliście o płytach. Co pan myśli, że to wszystko? Pacek znalazł tylko te. Ale spokojnie, ja mam jeszcze 2 kartony. A, no, dobrze. Ta para była naprawdę zakręcona. Ale widać, że się kochali. No i to najważniejsze. Chciałbym mieć tylko takie problemy jak oni. Kiedy Angelika wyjaśniła żonie masażysty powód swojej obecności, przyszedł czas na wytłumaczenie roli tajemniczego mężczyzny. Musi pan to trzymać. O tak. Proszę pani, ja wiem, co mam robić. W końcu jestem lekarzem. Lekarzem? Tak. No i co narobiłeś? A skąd miałem wiedzieć, kim ten gość jest? Myślałem, że to twój gach. Co ty myślisz, że jestem taka jak ty? Znowu zaczynasz? Ale przestańcie się kłócić, bo to do niczego nie prowadzi. Nie, ja tu przyjmuję gości w szlafroku. Ty tylko biegasz tutaj z gołymi ciziami. Niech pan pozwoli sobie wytłumaczyć. Proszę, pozwalam. Jestem psychiatrą. Od pewnego czasu pana żona leczy się u mnie. Co, Monika? Tak. Dzisiaj nad ranem pani Monika miała atak paniki i dlatego przyjechałem zrobić jej zastrzyk. Ja pierwszy raz słyszę o domowych wizytach. Proszę. Może to pana przekona. Teraz pan wierzy? To co jest mojej żonie? A pan wybaczy, obowiązuje mnie tajemnica lekarska. Jest pod moją opieką. To może ja już się będę zbierać. Tak, ja też już zrobiłem swoje i mogę się pożegnać. Przepraszam pana, ja naprawdę nie wiedziałem, że tak to będzie. Powiem, że nic się nie stało. No głupio, ja mogę zaoferować masaż gratis. Niech pan lepiej pomoże swojej rodzinie. Powinni państwo poważnie porozmawiać i być może wspólnie zasięgnąć opinii specjalisty. Psychologa. Myślałem raczej o terapii rodzinnej. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To był dziwny zbieg okoliczności. Akurat zastanawiałam się nad pójściem z Marysią do psychologa, a trafiłam na psychiatrę. No ale i tak nie wiedziałam, jak zachęcić ją do spotkania. O, wrócili. Angelika, gdzie ty byłaś tak długo? No u tego masażysty, co z tobą? Nie odbierałaś telefonu. A dzwoniłeś? Przepraszam, miałam wyciszony. No, dzwoniłem. 5 razy? No co? Mariusz. No, martwiłem się. Może i słusznie. Bo wyobraź sobie, że tam była totalna awantura. Facet myślał, że babka ma kochanka i dał wpysk lekarzowi. No, widać, są siebie warci. A ta babka to nie dosyć, że zazdrosna, to jeszcze znerwicowana. Psychiatra u niej był. No a ten wpysk psychiatra. No, wiesz, może z dwojga złego lepiej, żeby tak, niż żeby się zdradzali. Wiesz. Szkoda gadać. Ta troskliwość Mariusza była nawet wzruszająca, ale też krępująca. Co mogło mi się stać? Przecież nie szłam do jakichś bandziorów.
Jeszcze tego samego dnia pokłóceni do niedawna małżonkowie w zgodzie przyszli wykupić zastawiony stół do masażu i przeprosić za kłopoty, jakie sprawili. Chyba jesteśmy państwu winni przeprosiny. Szczególnie pani. Nie, nic się nie stało. Było trochę nerwów, ale najważniejsze, że wy jakoś się dogadaliście. Potrzeba było całego tego zamieszania, żebyśmy się zorientowali, że oboje mamy problem. No i teraz razem musimy go rozwiązać. Wspaniale. Trzymamy kciuki. No, zapisaliśmy się też na terapię rodzinną. Tak. A w ramach rewanżu, czy przeprosin, zapraszam na masaż. Raz w zupełności wystarczy. Ale wie pan, tym razem u nas, jak ja będę w domu. A jeżeli tak, jeżeli pani będzie w domu, to nawet ja się chętnie zapiszę. No, chyba że zapraszam do kliniki. Za tydzień zaczynam. Pięknie. To był ten moment. Postanowiłam zacząć działać. O, ale nie chciałam rozmawiać o terapii przy Mariuszu. Zacząłby wypytywać, to byłoby niezręczne. Przepraszam. Ja jeszcze mam pytanie. Gdzie państwo zaczynają terapię? No, my mamy takiego poleconego terapeutę. On już uratował wiele związków i właśnie zajmuje się sprawami rodzinnymi. A wybitny fachowiec podobno. Ale czy on prowadzi tylko terapie małżeńskie? Bo ja też szukam specjalisty. Pani co, no, trudno mi powiedzieć, ale możemy zapytać, nie? Bo ja potrzebuję psychologa rodzinnego, ale takiego bardziej też dziecięcego, a totalnie się nie znam. Problemy z dziećmi. Tak, no i właśnie dlatego byłabym bardzo wdzięczna za pomoc. Ja myślę, że jeśli nie ten nasz, to on na pewno kogoś poleci. Tak. Byłam zdecydowana, ale nie wiedziałam, jak zabrać się do sprawy. Nikogo nie znałam, Cezarego nie chciałam prosić o pomoc, a do takiego kogoś z polecenia to zawsze jakoś tak pewniej. Mimo sprzeciwu córki Angelika nie rezygnowała z lekcji tańca w towarzystwie Cezarego. Chyba znalazłam kogoś, kto pomoże rozwiązać problem z Marysią. Ale kogo? Psychologa? No, terapeutę. Angelika, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Sądzisz, że mogę się włączyć? Nie, lepiej jeszcze poczekaj. Zobaczymy, co on powie. Jasne. No to w takim razie musimy to uczcić. Dzisiaj nie mogę, a muszę wracać. Chodź, odwiozę cię. Lepiej nie. Nie chcę, żeby nas Marysia zobaczyła. Ale no, chociaż trochę, nie pod sam dom przecież. Czarek, ale nie musisz mnie za każdym razem eskortować. Chcę się przejść. Okej. Jak uważasz? No, nie gniewaj się. Po prostu potrzebuję tego. Pa. Ej. Uważaj na siebie. Jesteś gościu. Odpieprz się od mojej rodziny, słyszysz? W następnym odcinku Szymon zostaje ranny podczas rekonstrukcji bitwy średniowiecznych wojowników. Tutaj przywieźli naszego kolegę. No i chcemy się dowiedzieć, czy żyje, czy wszystko z nim w porządku. Nie wpuszczę was. Co z Szymonem? No co, no dostał na bitwie. Paweł Nastula przygotowuje Atka do walki z Ryżym. Chodź, Adek, musimy omówić reguły walki. Okej? Okej. A ty co tutaj robisz? Co myślałeś, mądralo, że sam będziesz reguły ustalał? Marta ukrywa tożsamość swojego chłopaka przed rodzicami. A co wy tacy ciekawscy? Nie chcesz nam go przedstawić? Wstydzisz się nas? A może go ukrywasz? Spokojnie, na wszystko przyjdzie pora. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.